Douszne czy dokanałowe? Które słuchawki wybrać? Wiem, że wielu z Was staje przed takim pytaniem i wyborem i nie wiecie do końca, co będzie dla Was lepsze. Więc w tym filmie pokażę Wam dwie propozycje. Soundcore Liberty Buds, a także Soundcore Liberty 5. I zacznijmy sobie od tych dousznych, bo wiem, że wielu z Was nie lubi tego uczucia ucisku w uchu. Nie lubi tych silikonowych nakładek, więc tego typu słuchawki będą po prostu idealne. A zacznijmy oczywiście tutaj od budowy. Słuchawki te to typowe pchełki, ale z niezbyt długim ogonkiem. I to się ceni, bo nie zajmują nam w uchu bardzo dużo miejsca. Ogonek ma bardzo ciekawy wygląd, bo jest pokryty takim mieniącym, błyszczącym się tworzywem. Bardzo ładnie to wygląda, choć ja osobiście wolałbym, żeby one były matowe. Niemniej i tak całościowo wykonane są jak najbardziej w porządku. Ich główka jest na tyle duża, że gdy włożymy je do naszego ucha, to one faktycznie bardzo dobrze go wypełniają, ale nie blokują nam w pełni tego kanału słuchowego, więc leżą w nim delikatnie, bez takiego typowego ucisku. I to, co jest ich wyróżnikiem, to tutaj właśnie to ucho delfina, jak ujmuje to producent, to taki właśnie mały silikonowy elemencik, który pozwala nam zdecydowanie pewnie osadzić je w uchu, bo z racji tego, że on jest z bardzo miękkiego silikonowego materiału, to on podtrzymuje nam te słuchawki, opierając się na naszej małżowinie usznej. Ale ja w sumie nie czuję, żeby tutaj coś mi uciskało. To jest takie bardziej wsparcie się tym właśnie uszkiem, niż jakieś takie typowe opieranie się. Rozmiarów tych płet w zestawie jest kilka, więc na bank każdy dopasuje je do swojego kształtu ucha. Ten dodatek sprawia, że nie mamy uczucia, że słuchawki zaraz nam wypadną. To jest jedna kwestia. A druga jest taka, że możemy używać ich przez cały dzień podczas różnych czynności bez uczucia dyskomfortu. Z funkcji dodatkowych mamy w nich ANC. I to z początku wydaje się być funkcją taką marketingową, no bo słuchawki douszne z ANC to nie ma prawa działać. Ale okazuje się, że działa i to całkiem sprawnie. Tutaj mamy funkcję Adaptive ANC w wersji 3.0, gdzie te słuchawki same nasłuchują tego hałasu, który jest z zewnątrz i starają się go nam maksymalnie wyciszyć. I to działa faktycznie adaptacyjnie, nie możemy tego ustawić, że ma być mocniej albo słabiej. Jest funkcja auto, funkcja transparentna albo po prostu wyłączenie tej funkcji. I ta funkcja faktycznie działa i działa bardzo dobrze, choć jest odczuwalna zmiana tego ANC. Czyli słuchawki nasłuchują tego, co dzieje się z zewnątrz i powoli, stopniowo dopasowują się do tego hałasu. Natomiast jak już się do niego dopasują, to faktycznie to działa i działa bardzo dobrze, bo jest w stanie nam zdecydowanie bardziej wyciszyć hałas z zewnątrz, na przykład hałas klimatyzatora, ulicy, przejeżdżającego tramwaju czy pociągu, więc na bank będziecie z tej funkcji zadowoleni. Natomiast sterujemy tymi słuchawkami poprzez dotykanie ich ogonka. Słuchawkami możemy sterować poprzez aplikację, a w niej możemy zmienić tryb dźwięku, equalizer, ale też możemy włączyć funkcję tłumacza AI, który nie ma w sposób symultaniczny, wiadomo, z delikatnym opóźnieniem, ale jednak będzie tłumaczyć nam obcokrajowca na nasz język ojczysty. Słuchawki mają też 4 mikrofony wsparte AI, które ma niwelować nam hałasy z zewnątrz na tyle, żeby nasz rozmówca słyszał głównie nasz głos, a nie to, co dzieje się wokół nas. A to działa dokładnie tak. A tak właśnie brzmią Soundcore Liberty Buds. Napiszcie poniżej, co sądzicie o ich mikrofonach. Natomiast jeśli chodzi o jakość dźwięku, no bo jednak w sumie to w słuchawkach jest najważniejsze, to tutaj mamy 11 mm kompozytowy przetwornik, który brzmi nieźle. I jestem dość zdumiony, że tutaj nawet ten bas jest wyczuwalny. Czasem miejscami nawet jest zbyt duży, ale jak sobie tam pokręcimy już w equalizerze, to można z nich wyciągnąć naprawdę niezły dźwięk. Jak na słuchawki o takiej konstrukcji, czyli douszne, które jednak nie są w stanie nas w pełni odizolować od tego, co dzieje się wokół nas, to faktycznie brzmią poprawnie. Bas nawet miejscami moim zdaniem był zbyt duży, więc musiałem go w equalizerze delikatnie sobie ściągnąć. Natomiast średnica jest w porządku, wokale brzmią przyjemnie. Najwyższe tony wiadomo, że nie będą w tym miejscu, gdzie powinny być idealnie, ale ciężko mi powiedzieć o nich, że są to złe słuchawki, albo że są one tylko dostateczne. One są dobre, nawet rzekłbym, że bardzo dobre, biorąc pod uwagę oczywiście ich cenę, a także konstrukcję. Także całościowo stwierdzam, że są naprawdę niezłe. Jeśli chodzi o czas pracy na jednym ładowaniu, to jest to 6 godzin z włączoną funkcją ANC albo 7 godzin z wyłączoną tą funkcją. Etui pozwoli nam je naładować kilka razy, by ich łączny czas działania wynosił 30 godzin.
I uwaga, one mają też szybkie ładowanie, więc wystarczy włożyć je do etui na 10 minut i będą grały nam przez 4 godziny. Więc jeśli nie lubicie tych silikonowych nakładek, no to Liberty Buds będą dla Was idealne. Ale jeśli jednak lubicie odciąć się od tła i wolicie, żeby Wasz kanał słuchowy był w pełni wypełniony, żeby tam żaden dźwięk z zewnątrz się nie wtrącał, no to Soundcore Liberty 5 będą idealną propozycją. No i znowu, budowa. To typowa główka z ogonkiem. Ten jest już delikatnie dłuższy, natomiast gdy włożymy je do ucha, to nie czujemy, że wyglądają jakoś inaczej. Oczywiście w zestawie jest wiele silikonowych nakładek, więc na bank dopasujecie je do swojego kształtu kanału słuchowego. Będą leżały w nim absolutnie świetnie. Ja jestem absolutnie fanem każdego typu słuchawek i też mam dość specyficzne ucho. I powiedziałbym Wam, gdyby mi coś w nich nie się działo, natomiast tutaj przy dobraniu odpowiednich nakładek silikonowych nie ma żadnego problemu. One niemal idealnie wypełniają nasz kanał słuchowy i całościowo ich rozmiar jest na tyle dopasowany, że na bank dopasujecie je do każdego kształtu ucha. No i nawet gdy będziecie w nich biegać, czy będziecie wykonywali jakieś mocne, szybkie ruchy, będziecie w nich trenowali, to na bank nie wypadną Wam z ucha. A sterowanie tym modelem odbywa się poprzez ściskanie tego ogonka raz, 2 razy, bądź przytrzymanie. Wtedy włączają się ich różne funkcje i opcje, które oczywiście ustalimy dokładnie w aplikacji mobilnej. Tam możemy też zmienić tryb dźwięku, a także equalizera, a także włączymy i dopasujemy funkcję adaptacyjnego ANC w wersji 3.0. Oczywiście mikrofony wbudowane w te słuchawki mają też wsparcie ANC, które ma działać teraz 2 razy szybciej i sprawniej wybierać nasz głos z hałasu, który jest na zewnątrz. Ale jak to dokładnie brzmi? Posłuchajcie teraz. A tak właśnie brzmią Soundcore Liberty 5. Napiszcie poniżej, co sądzicie o ich mikrofonach. W aplikacji możemy też dokładnie ustawić i włączyć funkcję adaptacyjnego ANC w wersji 3.0. I ten tutaj działa no po prostu fenomenalnie. Producent mówi o czasie reakcji na poziomie 0,3 sekundy. I to faktycznie tak działa. I pozwala się bardzo mocno odciąć od hałasu z zewnątrz. Przejeżdżający tramwaj, pociąg, hałas w samolocie czy klimatyzator nie będzie absolutnie żadnym problemem. No i to działa fenomenalnie. Tutaj do tego ANC ciężko jest mi się doczepić. Oczywiście nie jest to światowa topka, ale jest to poziom tak mocny i tak dobry, że na bank będziecie z niego zadowoleni. Słuchawki te obsługują kodek LDAC, czyli ten, który oferuje nam bardzo wysoką jakość dźwięku. Więc jeśli tylko Twój smartfon obsługuje możliwość słuchania muzyki w takiej jakości, a dodatkowo Twój streaming ma na przykład kompresję bezstratną, będziecie z niego zadowoleni. Natomiast jak brzmią te słuchawki? Słuchawki te mają membranę z papieru wełnianego. Sprawia to, że dźwięk jest czysty, bas przyjemny i głęboki, średnica ma bardzo szeroką scenę i wokal jest turboczysty. To dla mnie zawsze w utworach musicalowych jest istotne, bo tutaj jednak wiadomo, że słuchamy tego naszego aktora. Tak samo też i w rapie, czy po prostu podczas słuchania podcastów. Więc ja na to zwracam bardzo dużą uwagę i to akurat w nich mi się najbardziej podobało. Ale jak one dokładnie brzmią? Posłuchajcie ze mną i Jeremiaszem. Make it seem like the barging them. Got my heart no barging in. From the to the floor to the couch. Might wake the neighbors up. Break you in and break you out. In the end, we gon' make the child. Then we gon' hit the shot. I'm back on my feet and I'm happier than ever. Like I never thought forever was you. My skies are blue. W słuchawkach tych możemy włączyć też funkcję Dolby Audio. Możemy wtedy poczuć się, jakbyśmy byli w sali kinowej i dźwięk nas otacza z mnóstwa głośników. Oczywiście działa to programowo i gdy oglądamy nasz ulubiony film czy serial, gra to świetnie, choć do słuchania muzyki raczej bym tego nie włączał. Podsumowując, które z nich wybrać? No tutaj liczę raczej na Wasze decyzje i na Wasze komentarze, bo to od Was zależy, które z nich przypadną Wam bardziej do gustu. Jeśli chcecie wybrać te dłuższe, czyli Soundcore Liberty Buds, to będą idealne, jeśli nie lubisz słuchawek, które blokują kanał słuchowy, ale jednak chcesz słuchać muzyki czy podcastów.
to one sprawdzą się najlepiej i będą turbo komfortowe w noszeniu. Natomiast jeśli chcesz odciąć się od otaczającego tła, lubisz, gdy muzyka trafia do Ciebie bez żadnych przeszkadzających dźwięków i nigdy nie miałeś problemów z silikonowymi nakładkami i po prostu lubisz ten efekt, no to Soundcore Liberty Buds 5 sprawdzą się do tego idealnie. Aktualną cenę tych słuchawek, a także linki do zakupu znajdziecie oczywiście w linku w opisie, więc wpadajcie, klikajcie, a my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, czołem!